Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego to, jak Wy widzicie sami siebie, różni się od tego, jak widzą Was inni? Co we Was postrzegają, co widzą, gdy wchodzicie do pokoju i jeszcze się nie znacie? O tym właśnie opowiada nasz ascendent. Dziś chciałabym opowiedzieć o tym, czym jest ascendent i dlaczego jest tak ważny. Dlaczego najpierw sprawdzamy nasz ascendent, dopiero później Słońce, a oprócz tego jeszcze Księżyc, aby uzyskać jakiś pierwszy obraz nas samych. Dlaczego ascendent jest tak ważny? Ascendent, czyli znak wschodzący, jest to punkt na wschodnim horyzoncie w momencie urodzenia. Jeśli jeszcze nie znacie swojego ascendentu, ale dysponujecie swoją godziną urodzenia, to zachęcam Was do sprawdzenia tego, gdzie leży Wasz ascendent, ponieważ jest to jedna z kluczowych, podstawowych informacji potrzebna do jakichkolwiek odczytów astrologicznych tak naprawdę. W astrologii hellenistycznej nazywany horoskopos, od tego też się wywodzi horoskop, czyli to jest z greki horoskopos, ten, który obserwuje godzinę. Ascendent jest jednym z najważniejszych punktów na całej mapie urodzeniowej. Przejdziemy najpierw do znaczenia technicznego tak naprawdę, ponieważ ascendent jest wymagany, abyśmy mogli zobaczyć, w jakich domach mamy jaki znak przypada na jaki dom w astrologii. Ascendent zmienia się co około 2 godziny. Do jego określenia jest potrzebna dokładna data godziny, oczywiście dzień również i miejsce urodzenia. Jeśli jeszcze nie sprawdziliście swojego ascendentu, ale macie swoją godzinę urodzenia, to polecam Wam przejrzeć mój poradnik krok po kroku, jak sprawdzić swój ascendent. Ascendent ukazuje nam, jak układały się konstelacje względem Ziemi w momencie narodzin. Determinuje układ domu w horoskopie, dlatego on jest tak ważny. Ale to są te dane techniczne. Mamy też znaczenie psychologiczne, ponieważ ascendent reprezentuje naszą maskę. Ascendent to jest to, co my pokazujemy innym w momencie, kiedy dopiero ich poznajemy. To, jak oni nas widzą, nasze pierwsze wrażenie, jakie na nich robimy. To też jest sposób, w jakim podchodzimy do nowych sytuacji. To jest filtr, przez który postrzegamy świat. Też strategia radzenia sobie z wyzwaniami. Ascendent to jest nasze ciało fizyczne, to jest nasz temperament, to jest ogólny kierunek życia. I tutaj pamiętajcie, że ascendent rozpoczyna nasz pierwszy dom astrologiczny. To jest ja, to jest moja tożsamość, to jest moja fizyczność, to jest to, jaką ja powłokę przybieram tutaj na Ziemi i jak ja oddziałuję na innych właśnie poprzez to, jak wyglądam, to, jak się zachowuję w momencie poznania. Jeśli myli Wam się, czym jest ascendent, a czym jest Słońce, takim najłatwiejszą metaforą, która przynajmniej do mnie przemawia i którą ja zawsze podaję, to jest wyobrażenie sobie tego, że my jesteśmy domem, budynkiem. I jak ktoś przechodzi ulicą i widzi ten budynek, ten dom, to widzi elewację, widzi jakie są drzwi, widzi, czy ten jest dom jednopiętrowy, dwupiętrowy, wolno stojący, szeregowiec i po tym widzi taki ogólny zarys tego domu. I to jest nasz ascendent. Natomiast jeśli ktoś wchodzi już do środka, wchodzi do naszego salonu, to on poznaje nasze Słońce. Nasz salon to będzie Słońce. Tam wpuszczamy nie każdą osobę, którą poznajemy, nie każdą osobę, która gdzieś nam mignie w życiu, ale te osoby, które już poznamy, zapraszamy je do środka, one poznają nasze Słońce. Natomiast te osoby, które zaprosimy do naszej sypialni, czyli miejsca bardzo intymnego, przyjaciół, partnerów, partnerki, najbliższą rodzinę, to jest nasz Księżyc. Mam nadzieję, że ta metafora może Wam pomóc zrozumieć, jaka jest zależność między tymi znakami. Nie tymi znakami, tylko tymi punktami. Teraz, skoro już mniej więcej wiemy, czym jest ascendent, jak go znaleźć, dlaczego jest tak ważny, co on rozpoczyna tak naprawdę, dzięki niemu możemy wyznaczyć domy, bo mamy już ten pierwszy dom, więc wiemy, na jaki znak zodiaku przypada jaki dom. Przypominam, że ja pracuję w tradycji astrologii hellenistycznej i wykorzystuję system całych domów, więc na każdy dom przypada po 30 znaków równych, czyli każdy znak jest jednym domem. Jeśli korzystacie z Placidiusa, no to będą one trochę przesunięte. Ale ascendent jest tak samo ważny, niezależnie od tego, w jakim nurcie pracujecie, niezależnie od tego, jaki system wykorzystujecie.
Teraz druga kwestia to jest władca ascendentu. Władca ascendentu jest niezwykle ważny, ponieważ on i to, gdzie jest tak naprawdę ten władca ascendentu, czyli planeta zarządzająca znakiem ascendentu, jest kluczowa do interpretacji horoskopu, ponieważ położenie władcy określa, gdzie znajduje się energia i potencjał, w jakim domu i w jakim znaku się realizuje. Oczywiście mamy miejsca, gdzie niezależnie od znaku będzie się realizować, niezależnie od ascendentu będzie się realizować może trochę bardziej wyraziście lub jest osłabiony. Jeśli mamy to szczęście, że mamy albo władcę właśnie w znaku naszym ascendentalnym lub w korzystnych aspektach do niego, lub znajduje się w innym znaku, ale jest w dobrym ułożeniu, czyli jest w swoim domicylu albo egzaltacji, lub też jest w korzystnym domu. Zazwyczaj korzystne domy to jest 1., 10., 11., 5. dom w astrologii. To możemy mieć więcej wsparcia od tego władcy, przychodzi nam łatwiej wyrażanie energii tego władcy, przez co też pracowanie z naszym własnym ascendentem. Z drugiej strony, jeśli jest w osłabionej pozycji, czyli jest w znakach swojego upadku lub wygnania, lub jest w trudniejszych domach, jak 6., 8., 12, lub jest w trudnych aspektach do ascendentu, to on może mieć trudności w tym, aby się manifestować. Ale dla przykładu, żeby sobie to zobrazować, wyobraźmy sobie, że mamy ascendent we Lwie. Władcą Lwa jest Słońce. No i załóżmy, że to Słońce jest w 10. domu, czyli wskazuje tutaj 10. dom, silna realizacja siebie poprzez karierę i sprawy publiczne. Oczywiście jest bardzo dużo zasad, jak analizujemy, jak interpretujemy władcę ascendentu, ale mam nadzieję, że takie krótkie wprowadzenie da Wam pewien zarys. Chciałabym, abyśmy przeszli przez ascendent wedle książki The Luminaries Liz Greeny. Bardzo podoba mi się ta książka. Jej zawartość jest naprawdę merytoryczna, niezwykle ciekawa, interesujące podejście do astrologii, do archetypów, do mitologii również. Ja uwielbiam mitologię grecką. Czy tego chciałam, czy nie chciałam, volens nolens. Od dziecka musimy się jej uczyć w Polsce. Przynajmniej tak było, jak ja chodziłam do szkoły. I miałam chyba przez 7 lat łacinę, na której się tłumaczy teksty, więc ta mitologia ze mną została. Według Liz Greeny nasz ascendent, nasza maska, którą przybieramy, nasz filtr na świat, bo ascendent to jest nasz filtr na świat tak naprawdę. To jest sposób, w jaki my podchodzimy do nowych sytuacji. To są te cechy, które nam pozwalają przez nie przejść. To nie tylko pozwalają nam, ale które sprawiają, że przechodzimy w taki, a nie inny sposób przez te sytuacje. Tak sobie radzimy z wyzwaniami, a nie inaczej. Tak chcemy wyrażać siebie, a nie inaczej. Ascendent, według Liz Greeny w tej książce The Luminaries, jest takim portalem, aby realizować swoje słońce. Ponieważ cechy, które mamy z ascendentu, pozwalają nam rozpocząć mit nas jako bohaterów. My przez całe życie, wedle Liz Greeny, realizujemy siebie jako bohatera. Bohater przez całe życie ma za zadanie realizować swoje słońce, dojść do realizacji swojego słońca. Czyli te cechy, które mamy, mają nam z ascendentu pomóc, aby dochodzić do spełnienia naszego słońca. Dla przykładu, ja mam ascendent w Pannie, mam też władcę w Pannie na ascendencie, czyli Merkurego. Słońce mam we Lwie. Mój ascendent, moje cechy panniczne, one, wszystkie cechy panniczne, i cienie, i blaski, i te dobre, i te gorsze, one mają mi pomóc realizować siebie jako moje słońce. One mają mi pomóc odkrywać moją tożsamość, poznawać prawdziwą siebie. Czyli poprzez moje cechy panniczne dochodzę krok po kroku do realizacji mojego słońca, do tego, aby to moje słońce wyrażać. To, jak ktoś jest utożsamiony ze swoim słońcem, to jest zupełnie inna kwestia też, ale tak naprawdę naszym zadaniem przez całe życie jest realizacja tego mitu słońca, czyli próba dojścia do spełnienia naszego słońca,
do pełnej manifestacji naszego Słońca. I właśnie cechy naszego ascendentu mają nam w tym pomóc. Mam nadzieję, że ta metafora przejścia będzie dla Was przydatna, aby zrozumieć, aby lepiej zarządzać być może swoim ascendentem, aby zrozumieć, dlaczego mamy w ogóle takie rozróżnienie pomiędzy tym, jak my siebie widzimy, a jaki filtr mamy na świat, a jak my się czujemy, kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość, witalność. Teraz chciałabym bardzo szybko przejść przez wszystkie znaki, przez ascendent we wszystkich znakach. I pamiętajcie, jest to ogólna charakterystyka ascendentu w danym znaku. Jak podchodzicie do jakiejkolwiek interpretacji astrologicznej, kosmogramu, bierzemy całość pod uwagę. Tutaj nie ma żadnych odseparowanych od siebie wydarzeń i znaczeń. Dlatego, jak będziecie analizować, patrzeć na swój kosmogram, najpierw sprawdzamy ascendent, następnie sprawdzamy, gdzie jest władca ascendentu, sprawdzamy Słońce, sprawdzamy Księżyc, wszystkie planety osobiste, później społeczne. Wszystko ma znaczenie, ale zaczynamy od ascendentu. Więc teraz tak, oczywiście, jeśli będziecie mieć ascendent, który nie ma żadnej planety i Wasz władca ascendentu będzie być może w niekorzystnym ułożeniu, może być Wam trudniej doszukiwać się tych cech w sobie, widzieć je, być może bardziej wchodzą w cienie niż w blaski tego znaku. I to jest Wasza praca do wykonania, aby nad tymi charakterystycznymi cechami danego ascendentu pracować. Z drugiej strony, jeśli macie ascendent, który jest napchany planetami osobistymi, macie tam władcę lub władca jest w dobrym ułożeniu, macie dobre aspekty, z pewnością będzie Wam łatwiej tego i planetę, która jest władcą, będzie Wam i ciało, które jest władcą, będzie Wam łatwiej manifestować, odczuwać energię. To, jak będą Was postrzegać inni, będzie przez ten pryzmat. Więc tutaj dużo zależy od Waszego osobistego kosmogramu. Ale taka ogólna charakterystyka. Baran, ascendent w baranie. Baran jest znakiem ognistym. Mamy tutaj dynamiczną energię, inspirację, pasję. Jest to modalność kardynalna, czyli my rozpoczynamy, inicjujemy, jesteśmy przywódcami. Władcą barana jest Mars, także musicie, jeśli jesteście ascendentalnymi baranami, to musicie znaleźć swojego Marsa i to, gdzie on będzie Wam mocno wskazywać na to, gdzie będziecie się też dobrze realizować. Pierwsze wrażenie baranów, osoby z ascendentem w baranie, to jest dynamiczność, pewność siebie. Jak są odbierani? Jak barany ascendentalne są zazwyczaj odbierane? Często postrzegani jako naturalni liderzy, przywódcy. Z drugiej strony mogą być odbierani jako zbyt impulsywni lub czasem być może nawet agresywni. Inni czują ich silną, czasem onieśmielającą energię. To jest energia wulkanu po prostu. W pracy barany, a już szczególnie jeśli macie Marsa w 10 domu, to są osoby, które biorą byka za rogi. W relacjach towarzyskich to są osoby, które często są w centrum uwagi. Barany to jest żywioł, to jest naprawdę kardynalna energia żywioł ognia. To są te osoby, które inicjują, zaczynają, idą przed siebie. Nie boją się, to są też osoby, które są bardzo odważne. No i tutaj dużo będzie zależeć od tego, gdzie jest Wasz Mars, czyli władca barana. Następnie, jeśli macie ascendent w byku, byk, czyli żywioł ziemi, mamy stabilność, praktyczność, zmysłowość. Modalność jest stała, czyli mamy tutaj wytrwałość, konsekwencje w działaniu, również cierpliwość, czasem być może upartość. Władcą byka jest Wenus, dlatego najważniejszą pozycją dla Was tak naprawdę będzie położenie Wenus. Pierwsze wrażenie, jakie sprawiają barany? Spokój, zrównoważenie. Jak mogą być odbierane, jak są często odbierane, jak gdzieś wchodzą i nie znają nikogo, jak te osoby, które widzą te byki wchodzące do pomieszczenia, je odbierają. Przede wszystkim jest to taka osoba, którą postrzegamy jako godną zaufania, niezawodną, na którą możemy postawić. Wiemy, że ma spokojną, uziemiającą energię. Często określane są byki jako opoka w grupie. W pracy
bardzo cenieni za konsekwencję i solidność. Z drugiej strony takim cieniem, powiedziałabym, może być upartość. Mogą być odbierani właśnie jako uparci lub powolni, ale wiadomo, jak to w wyścigu żółwia i królika, czasem ta powolność jest bardziej beneficzna. W relacjach towarzyskich to jest energia kojąca, taka stabilizująca obecność. Byki, ogólnie ascendent w byku, muszę przyznać, że wszystkie byki, jakie znam, mają ogromnie wysublimowane poczucie estetyki. Zawsze podziwiam, jak potrafią łączyć ze sobą, nawet jeśli jest to jakiś minimalistyczny design, jak potrafią łączyć ze sobą różne materiały, różne tekstury i jak jest to w stanie wciąż wyglądać spójnie, całościowo, kojąco. Następnie mamy ascendent w bliźniętach. Jeśli macie ascendent w bliźniętach, to waszym żywiołem jest powietrze. Powietrze, czyli intelekt, komunikacja, adaptacyjność. Modalność jest zmienna, czyli to jest taka elastyczność, wszechstronność. Władcą jest Merkury. Dlatego położenie Merkurego będzie bardzo ważne dla bliźniąt. Pierwsze wrażenie, jakie sprawiają bliźnięta? Błyskotliwość, towarzyskość, ogólnie komunikacja. Bliźnięta można często poznać po tym, że bardzo dużo mówią po prostu. I to przychodzi mi z łatwością. Dla bliźniąt każdy temat, jeśli jest dla nich interesujący, jest dobry do rozmowy i warto się tym podzielić. Nie będą myśleć 5 razy, czy rozpocząć rozmowę. Pierwsze wrażenie, jakie sprawiają, jak są odbierani, często wschodzące bliźnięta są postrzegane jako dusza towarzystwa. Mogą być z drugiej strony odbierani może jako trochę powierzchowni, niestali. W pracy cenieni za szybkie myślenie, zdecydowanie, i za multitasking. Jeśli jest jakiś znak, który potrafi multitasking, to zdecydowanie jest to znak bliźniąt. Z drugiej strony inni mogą mieć trudność z nadążaniem za ich tempem myślenia, bo to jest przeskakiwanie z jednej myśli na drugą. To się dzieje szybko. Tutaj nie ma czekania na jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, tylko w głowie bliźniąt to się już dzieje. Jakby te kropki zostały już dawno połączone. Taką mają sprawność bliźnięta. W relacjach towarzyskich bliźnięta są odbierane jako zabawne i jako interesujący rozmówcy. Następnie, jeśli macie ascendent w raku, waszym żywiołem jest woda. Rak jest znakiem wodnym, czyli emocjonalność, intuicja, wrażliwość. Modalność tutaj jest kardynalna, tak samo jak u barana. Intuicja w sferze emocjonalnej. Władcą raka jest księżyc, dlatego najważniejszym ciałem dla was będzie zawsze księżyc. I to, gdzie ten księżyc u was jest. No a księżyc jest oprócz tego bardzo ważny, bo jest jednym z trójki najważniejszych znaków w kosmogramie. Dlatego warto, szczególnie dla raków, warto jest znać swój księżyc, warto jest wiedzieć, jak zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne względem właśnie tego księżyca. Ascendent w raku sprawia wrażenie osoby troskliwej, pełnej ciepła, opiekuńczej bardzo również. Często są postrzegani jako matka lub ojciec grupy. W pracy są cenieni za umiejętność tworzenia przyjaznej atmosfery i myślę, że tak instynktownie wiele osób powierza im swoje sekrety, bo wiedzą, że mogą z nimi się tym podzielić. Rak bardzo dużo czuje, bardzo dużo rozumie, jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną. Takie sprawia wrażenie, że my po prostu jako inne znaki im z łatwością ufamy. Z drugiej strony mogą być raki odbierane jako nadmiernie wrażliwe lub humorzaste. W relacjach towarzyskich opiekuńczy, wspierający. Takie właśnie są ascendentalne raki. Następnie mamy lwa. Lew, ascendent we lwie, to jest żywioł ognia, to jest kreatywność, pasja, ekspresja, modalność stała. I tutaj modalność stała dla lwa w ognistym lwie to jest lojalność i konsekwencja przede wszystkim. Władcą lwa jest słońce, dlatego to, gdzie to słońce będzie, w jakim będzie położeniu, jest
niezmiernie istotne, bo przez to te lwy będą się realizować, przez słońce w danym znaku, w danym domu będą się realizować. Pierwsze wrażenie, jakie sprawiają lwy, osoby z ascendentem we lwie, to jest majestatyczność, to jest charyzma, to jest taka elegancja, ale bardziej taki czar, który mają w sobie. Jak są odbierane lwy? Osoby z ascendentem w lwie często bardzo naturalnie przyciągają uwagę, po prostu. W pracy są postrzegani jako urodzeni liderzy. Z drugiej strony mogą być też odbierane jako zbyt dramatyczne lub dominujące. Ale za to inni po prostu szukają aprobaty i uznania od lwa, od ascendentalnego lwa. Lwy mają taką magiczną właściwość, taką zdolność, po prostu przyciągają do siebie ludzi jak magnes. W relacjach towarzyskich są hojne i wielkoduszne. Panna, ascendent w pannie, żywioł ziemi, praktyczność, analityczność, użyteczność. I tutaj modalność zmienna, to jest adaptacja, umiejętność szybkiego przystosowania się. Władcą panny jest Merkury. Pierwsze wrażenie, jakie sprawia panna, to jest skromność, to jest bycie kompetentnym, jak są często odbierani. Postrzegane panny często są jako eksperci w swojej dziedzinie. W pracy cenieni za dokładność i za rzetelność. Z drugiej strony mogą być odbierani jako zbyt krytyczni, zbyt pedantyczni, ale za to inni często przychodzą po rady i wskazówki, bo wiedzą, że panna jak da im jakąś radę, to jest dobrze przemyślane, oparte na poszukiwaniu prawdy, oparte na researchu, na sprawdzeniu w kilku źródłach, więc panny mają po prostu nie tylko inteligencję, ale i mądrość i tak są też odbierane często przez innych. Oprócz tego w relacjach towarzyskich pomocne i rzeczowe osoby z podznaku panny są bardzo często odbierane jako pomocne i rzeczowe. No to też wynika z tego, że panna jest to znak, który usługuje innym, który służy innym. I to wynika z mitologii znaku panny. Ale o tym może powiem, jak będę opowiadać o Słońcu. Waga, czyli żywioł powietrza. Waga to przede wszystkim intelekt, obiektywizm, harmonia. Modalność wagi to jest modalność kardynalna, czyli inicjuje, a gdzie? W relacjach. Waga jest władana przez Wenus, tak samo jak byk. Pierwsze wrażenie, jakie osoby z ascendentem w wadze sprawiają, to jest uprzejmość, to jest dyplomacja, to też jest takie niekoniecznie czarowanie innych, ale to jest taka osoba, która z łatwością odczytuje to, co dzieje się w danej przestrzeni i jest w stanie się do tego odnieść, jest w stanie się szybko zaadaptować. W pracy bardzo postrzegane są za umiejętność łagodzenia konfliktów. Często wagi są postrzegane jako idealni mediatorzy. Mogą być odbierani z drugiej strony jako osoby niezdecydowane lub też powierzchowne, ponieważ wagi mają taką wręcz polityczną zdolność do tego, aby mówić to, co pasuje do danej sytuacji. U wag jest tak, że często one wyglądają po prostu dobrze. To wszystko się zgadza w tym wyglądzie, w estetyce, w ubiorze, w dopasowaniu fryzury. Wagi mają, dzięki władcy Wenus, mają naturalną zdolność do tego, aby tworzyć ten wizerunek, ten swój wizerunek taki, jaki chcą i taki, jaki chcą, aby inni ich postrzegali właśnie poprzez ten wizerunek. W relacjach towarzyskich wagi są czarujące, odbierane jako czarujące i pełne taktu. Skorpiony, czyli żywioł wody i tutaj mamy przede wszystkim głębię emocjonalną i intensywność. Modalność to jest modalność stała i mamy tutaj reprezentowaną tą modalność poprzez zdeterminowanie i wytrwałość. To są cechy skorpiona, które są bardzo widoczne.
Władcą Skorpiona według astrologii tradycyjnej, astrologii hellenistycznej jest Mars, ale dodam tutaj dla osób, które są zainteresowane lub robią research we własnym zakresie, w astrologii współczesnej jest to Pluton. Ja zazwyczaj analizuję, nie zazwyczaj, tylko zawsze analizuję Marsa jako władcę i dlatego należy sprawdzić, gdzie jest Mars, ale też z ciekawości sprawdźcie sobie, gdzie jest Wasz Pluton. Jak skorpiony są odbierane? Często wzbudzają silne emocje, od fascynacji po lęk. Czyli jak osoba z ascendentem w Skorpionie wchodzi do pomieszczenia, nikt jej tam nie zna, to ta osoba ma taką magnetyczną wręcz siłę przyciągania do siebie, ale nie wiadomo, czy jest to fascynacja, czy jest to trochę strach. Jest to pewnego rodzaju enigma, jest to człowiek enigma. W pracy są postrzegani jako doskonali strategowie. Skorpion, szczególnie jeśli macie Marsa w Skorpionie, to jest wyjątkowo dobre położenie dla strategów. Tak jak już wspominałam na początku Skorpiony, osoby z ascendentem w Skorpionie mogą być odbierane jako zbyt intensywne lub wręcz kontrolujące. Ta kontrola wynika też mocno z Plutona, czyli ze współczesnego władcy, który jest bardzo o kontroli, o power struggles, o tym, jaką my kontrolę oddajemy, jaką my władzę nad kimś chcemy mieć. Z drugiej strony, w relacjach towarzyskich Skorpion jest odbierany jako bardzo lojalny, ale wymagający. Do osób z ascendentem w Skorpionie nie można kłamać w takich relacjach. To zdecydowanie, jeśli chcecie zakończyć relację z osobą w ascendencie, która ma ascendent w Skorpionie, no to polecam skłamać. To myślę, że możecie się wtedy pożegnać, jeśli taki jest Wasz cel. Nie, te Skorpiony czują, widzą, jeśli ktoś kłamie, nie ma miejsca na to. I tak są też postrzegane jako osoby, które widzą, znają na wylot. To jest też często takie spojrzenie bardzo przeszywające. I myślę, że niesłusznie przez to niektórzy się Skorpionów obawiają, bo czują, że właśnie Skorpion wie o nich już wszystko. Strzelec, czyli żywioł ognia. Strzelec to przede wszystkim jest entuzjazm, inspiracja, ekspansja. Modalność tutaj strzelca to jest modalność zmienna, co oznacza adaptację i wszechstronność. Władcą strzelca jest Jowisz. Pierwsze wrażenie, jakie sprawia strzelec, to jest optymizm przede wszystkim. To jest optymistyczna, inspirująca, czarująca w ten sposób osoba. To jest taka osoba, która ożywia daną przestrzeń. Jak są odbierane strzelce? Często postrzegani jako naturalni nauczyciele również. W pracy cenieni za wizjonerskie podejście, mogą być odbierani jako zbyt pewni siebie lub powierzchowni. Inni często szukają u nich motywacji i inspiracji. To są te osoby, które przynoszą taki płomień zabawy, radości, ale takiej szybszej energii, bo lew to też jest płomień, ale to jest stała energia, a strzelec to jest, wiecie, on przynosi radość dla innych. I tak są bardzo często te osoby z ascendentem strzelców postrzegane. W relacjach towarzyskich są zabawni, szukają przygód, nowych doznań, ekspansji. Przede wszystkim. Koziorożec, czyli żywioł ziemi. Mamy tutaj praktyczność, odpowiedzialność, strukturę. Modalność koziorożca jest to modalność kardynalna, inicjująca w sprawach praktycznych. Władcą koziorożca jest Saturn. Pierwsze wrażenie, jakie sprawiają osoby z ascendentem w koziorożcu, jest to poważna, odpowiedzialna osoba. Jak są odbierani? Często postrzegani jako naturalne autorytety, w pracy cenieni za profesjonalizm i kompetencje, mogą być z drugiej strony odbierani za zbyt sztywnych lub chłodnych, ponieważ na piedestale stawiają często struktury. I właśnie przez to inni odbierają ich jako może zbyt chłodnych, może zbyt sztywnych.
Z drugiej strony, właśnie przez to inni powierzają im odpowiedzialne zadania, ponieważ wiedzą, że właśnie koziorożec to jest w stanie zrobić, wykonać, jest odpowiedzialny. W relacjach towarzyskich lojalni, ale zdystansowani. Pamiętajcie, że to jest jak te znaki są odbierane poprzez inne znaki, przez innych. Wodnik. Wodnik, czyli żywioł powietrza. Przede wszystkim intelekt, oryginalność, wizjonerstwo, modalność stała, wytrwałość w swoich ideałach. Władcą wodnika w astrologii tradycyjnej jest Saturn. W astrologii współczesnej jest to Uran, czyli rebel, tak naprawdę, nonkonformistyczny rebel. Pierwsze wrażenie, jakie sprawia wodnik na innych, to jest oryginalność, to jest osoba oryginalna, nietypowa. Jak są wodniki odbierane przez innych? Często postrzegani są jako ekscentrycy lub innowatorzy. W pracy często cenieni za nieszablonowe rozwiązania. Mogą być odbierani z drugiej strony za zbyt oderwanych od rzeczywistości i często po prostu zaskakują niekonwencjonalnym podejściem. To jest taki archetyp szalonego naukowca. W relacjach towarzyskich są odbierani jako interesujący, ale często zdystansowani, ponieważ u wodnika wszystko dzieje się tutaj. Wszystko dzieje się w głowie. Jak już mówiłam, jest to żywioł powietrza, intelekt, oryginalność. To jest szybkie przetwarzanie myśli, to jest szybkie tworzenie czegoś nowego. To jest, zresztą wodnik bardziej myśli o społeczeństwie niż o sobie, więc to jest cały czas pchanie naprzód rozwoju społeczeństwa. Ryby, czyli żywioł wody, intuicja, empatia, duchowość. To są podstawowe cechy osób z ascendentem w rybach. Modalność to jest modalność zmienna, czyli mamy tutaj adaptacyjność, pewnego rodzaju płynność. Władcą według tradycyjnej astrologii jest Jowisz. Według współczesnej, to tylko dla Waszej informacji, jest to Neptun. Pierwsze wrażenie, jakie sprawiają jakie sprawiają ryby na innych, to jest wrażliwość. Przede wszystkim to jest wrażliwość. Często jest to, sprawia wrażenie bardzo artystycznej osoby, uduchowionej, artystycznej. W pracy cenione ryby za kreatywność, za intuicję również, za inteligencję emocjonalną. Z drugiej strony ryby mogą być odbierane jako zbyt marzycielskie lub nieuchwytne. Inni często szukają u nich wsparcia duchowego. To wszystko, co nie jest związane z naszym ciałem fizycznym, z naszymi fizycznymi bolączkami. Bardziej jeśli chodzi o emocje, o to, w co wierzymy. Tego właśnie szukamy u ryb. Zrozumienia, pomocy. W relacjach towarzyskich ryby są bardzo empatyczne, ale trudne do zrozumienia. Czasem. Mam nadzieję, że taki krótki wstęp o ascendencie, o tym, jak ten ascendent jest istotny, mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśnił, czym w ogóle jest ascendent i dlaczego jest to ważne. Po pierwsze, żeby zrozumieć, jak inni nas postrzegają. Po drugie, dlatego, że rozpoczynamy wtedy nasz pierwszy dom astrologiczny, pierwszy dom w horoskopie i wtedy możemy określić pozostałe domy, czyli to, gdzie coś się dzieje. I też mam nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego ważne jest to, aby znać władcę swojego ascendentu. I też bardzo ważne jest to, gdzie on jest w naszym kosmogramie. Mam nadzieję, że jest ten film dla Was przydatny. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał. To jest pierwszy mój taki bardziej edukacyjny film, a nie prognostyczny. Dlatego jestem ciekawa Waszych opinii.